Witam wszystkich. Postaram się mówić trochę głośniej, wyraźniej i dodatkowo też udało mi się wylicytować mikrofon. Mikrofon typu shotgun. Mankament jest tylko taki, że był sprzedawany jako uszkodzony. Bez dalszego opisu, ale cena była super atrakcyjna, bo z tego co patrzyłem, takie mikrofony kosztują nowe razem z całym zestawem akcesoriów ponad 2000 zł. Ten egzemplarz udało się wylicytować poniżej 200 zł. Także spróbujemy sprawdzić, co w nim jest uszkodzone, czy uda się to naprawić. I z tego co widziałem, ten egzemplarz, ten konkretny model to jest Rode NTG5. Miał problem z jakąś wadą fabryczną albo z czymś takim. Zdarzały się w nim jakieś takie nieprzewidywane szumy, które występowały czasem od razu w nowych egzemplarzach, czasem po czasie. Na którymś forum wyczytałem, że Rode stwierdził, że nie będą tego serwisować. Jeśli wada występuje i produkt jest na gwarancji, to po prostu wymieniali to na nowe. Także podobno to jest nieserwisowalny mikrofon. W najgorszym wypadku posłuży jako ładna lampka, tu się jakieś LEDy wstawi do środka. Także jakieś zastosowanie się znajdzie, a może akurat uda się to naprawić. No więc tak, teraz przełączę źródło dźwięku na ten mikrofon, ja go tu mam już wpiętego. I uwaga, mogą być głośne trzaski. Nie udało mi się teraz tego uzyskać, z tego co widziałem po wykresach, ale raz na jakiś czas ten mikrofon załapuje i działa normalnie. Z tym, że w środku w nim coś się grzechocze. Także za chwilę sobie rozkręcamy ten mikrofon i sprawdzamy, co jest w środku, co tak grzechocze i czy uda się to naprawić. Instrukcji do rozkręcenia tego mikrofonu też nigdzie nie znalazłem, ale sprawa jest banalnie prosta. Tutaj jest taki kapselek. Pokażę wam to pod mikroskopem, będzie prościej. Tu na końcu jest taki kapselek. Tu mamy Kurczę, nie wiem jak to pokazać. Tu mamy gniazdo. Tu jest cały mikrofon. I na drugim końcu jest taki kapselek, tu widać łączenie. Ten kapselek po prostu się odkręca. Normalnie tak jak wodę mineralną odkręca się.
Mamy to zdjęte. Odkładam to sobie na bok. Jak już kapselek jest odkręcony, to cała ta tuba normalnie się wysuwa. Pyk. I zostało nam wszystko to, co jest w środku. I to jest mikrofon typu shotgun. Tutaj jest przykryta taką siateczką tuba rezonansowa, czy coś w tym rodzaju. I dobrze by było tego nie uszkodzić ani tej siateczki, ani tej tuby, bo ona odpowiada za kierunkowość mikrofonu. Także ja na razie nie będę tam nic grzebał. Tutaj już przy samym gnieździe widać, że są śrubki. Za chwilkę to będziemy odkręcać. Powiem szczerze, mam cichą nadzieję, że okaże się, że po prostu są pęknięte luty gdzieś tutaj od gniazda. I to będzie wszystko. No ale za chwilę zobaczymy. Delikatnie zdejmę sobie tą siatkę, która tutaj okala mikrofon. Ponieważ pod tą siatką znajdują się śrubki. O, ona tu jest przyklejona. I po wykręceniu tych śrubek postaram się zdemontować, bo wygląda to tak. W tej części mamy elektronikę. Tutaj, zaraz za końcem płytki drukowanej, znajduje się kapsuła, czyli właściwy mikrofon, a cała ta reszta do góry to już jest tuba rezonansowa. Jeśli to się jakoś inaczej nazywa, to proszę mnie poprawcie, ale mniej więcej tak to wygląda. I plan mam teraz taki, że zdemontuję cały ten układ, bo widzę, że to się trzyma na śrubkach, tylko trzeba będzie odlutować przewód od kapsuły. Zdemontuję kapsułę razem z tą tubą i zobaczymy, w którym punkcie występuje to grzechotanie.
Uwaga, śrubki są z tego co widzę klejone, także bardzo ciężko to się wykręcało. Dobrze. I mamy podpisane, gdzie jest przylutowana kapsuła. Także w tym momencie ja sobie zmieniam grot. Bo mam założony taki w wersji do rynien prawie. Grot zmieniony. Kapsuła. Trudno to będzie pokazać. No ale wiadomo, tutaj jest przewód. Przewód od kapsuły, ten żółty. Tu jest przylutowany. Z jednej strony sobie podgrzeję, a z drugiej postaram się go wyciągnąć. Wylutował się. I teraz jest problem następujący. Bo to jest chyba przyklejone. Nie chce się ruszyć. Także to wylutowanie kapsuły to w zasadzie mogłoby go nie być. Dobrze. Więc to ślepy trop. Ale mamy jeszcze trzy śrubeczki przy gnieździe. No i zobaczymy. Może tutaj coś się ukaże. Powiem szczerze, nie będzie to łatwe. Trochę nie mam pomysłu, jak to zrobić, ale chyba użyję hotera.
Nie mam pomysłu, jak to wylutować. Dlatego spróbuję klasycznie dolać cyny ołowiowej. I może się uda. Chociaż coś tutaj mi ciągle całą tą płytkę trzyma. Spróbuję inaczej podgrzać to i ciągnąć za gniazdo. Tak, o to chodziło. I uwaga, to będzie teraz dobre. Teraz będzie hit. Co grzechotało? Wypadła ze środka śrubka. Wykręciła się śrubka. Przez to nie łączyło. Grzechotało. Pojawiały się trzaski. I generalnie chyba wychodzi na to, że wkręcę tą śrubkę i mikrofon zacznie działać. Pozostałe śrubki dokręcam. Jedna była lekko luźna, druga była dokręcona całkiem mocno. Tą jedną, która się wykręciła, dokręcam solidnie. Szukam plecionki. Tu wyprowadzenia od gniazda sobie oczyszczę. Ze starej cyny. Może inaczej. Dobrze. Teraz oczyścimy płytkę od strony mikrofonu. To też jest głupie rozwiązanie, bo jest na sztywno przylutowane. Niby to jest wszystko solidne, wykonane z aluminium na CNC. Ale mimo wszystko ja bym się bał tak to na sztywno połączyć. Dobrze, cynę mamy zdjętą. Jak już tu jestem, to od razu to sobie też delikatnie wyczyszczę. Z tej plecionki zostaje coś w rodzaju kalafonii i potem zostają takie dziwne plamy.
Dobrze, jest w porządku. Teraz trzeba to złożyć tak, żeby nam te bolce tutaj weszły. Jest, elegancko. I od razu skręcę wszystko przed zlutowaniem. Skręcę wszystko przed zlutowaniem, tak żeby uniknąć potem naprężeń, że najpierw zlutuję, a potem śrubki będą dociągać już na spoiny, które są sztywno zlutowane. Także w takich sytuacjach jak macie coś sztywnego, że tak powiem, jakby to powiedzieć, na przykład tranzystor, taki w obudowie THT przewlekanej. Jak jest przykręcany do radiatora i lutowany do płytki, to zawsze lepiej go przykręcić do radiatora najpierw, tak żeby on już stabilnie był w miejscu, w którym powinien być. I dopiero jak już stabilnie siedzi, oblutować w płytce wyprowadzenia. Tą samą zasadę zastosujemy tu. Skręcę wszystko to, co jest do skręcenia, a lutowanie zostawię na sam koniec. W ten sposób też unikamy sytuacji, że coś nam się przesunęło w czasie lutowania i nie pasują nam otwory. Dobrze, dociągnięte. Zostały nam jeszcze śrubki mocujące płytkę drukowaną. Zdarza się w tych mikrofonach jeszcze jedna rzecz, którą widziałem na innym filmie. Ktoś to naprawił klejem na gorąco, także też Wam pokażę, w czym rzecz. W moim przypadku mikrofon będzie raczej zamontowany stacjonarnie, także nie będzie to miało żadnego wpływu i ja tego nie będę podklejał. Ale rzecz wygląda tak, że przy poruszaniu mikrofonem było słychać takie głuche stukanie. To był co prawda inny model, ale działający na identycznej zasadzie. Właśnie też pokażę w razie czego, gdzie można szukać przyczyny, jeśli takie coś występuje u kogoś. O nie. Wypadła mi śrubka.
Żeby nie było, znalazłem. Te śrubki są bardzo mało magnetyczne. Coś tam łapią, ale bardzo słabo trzymają się wkrętaka. Podejrzewam, że jakiś rodzaj stali nierdzewnej. Dobrze, to mamy dociągnięte. Zostały jeszcze śrubki trzymające tu tubę, ale tutaj nic mi się nie zruszyło. Ona jest, oprócz tego, że jest przykręcona tymi śrubkami, tutaj są śrubki, 3 dookoła, to jest to w jakiś sposób wklejone. Więc wykręciłem śrubki, ale nic to nie dało to nic. Możliwe, że dałoby się to jakoś na gorąco rozmontować, ale jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie chcę narażać mikrofonu na uszkodzenie, bo nie wiem, jaką temperaturę to wytrzymuje. Tym bardziej, że to grzechotanie nie było stąd, także skręcam to. Jest. Wszystkie śrubki na miejscu. Zostało oblutować wyprowadzenia. Powiem szczerze, mam cynę z topnikiem. Ona ma już kalafonię w środku. Przy takich dużych rzeczach nie ma sensu dawać topnika. Tego ze strzykawki. Tylko w takim przypadku klucz do dobrego polutowania to jest najpierw nagrzać, a dopiero potem dodawać cynę, jak już jest powierzchnia, którą chcemy zalutować, podgrzana. Tak samo cynujemy przewody, najpierw nagrzewamy przewód, a jak już jest nagrzany, to kładamy cynę. Nigdy nie robimy tak, że najpierw nakładamy cynę na grot, a dopiero po paru sekundach przykładamy grot z cyną do przewodu, czy do takiego grubszego czegoś, bo to nie działa. Luty są ładne, błyszczące. Ja to sobie jeszcze podczyszczę, żeby nie było, że zostawiam brudne. I co, zrobimy sobie test. Na razie tak bez skła. Aha, jeszcze mam niewlutowaną tą kapsułę. To nie będzie testu. Jeszcze ten żółty przewód trzeba wlutować. Tutaj już sobie topnika dołożę, żeby ładnie to zaciągnęło. W sensie, a nie widzicie. Plecionką oczyszczam otwór. Tak szczerze nie do końca to wyszło. Bo troszkę zassało, ale nie wszystko, dlatego jeszcze raz cynazołowiem.
Spróbuję to jeszcze raz odessać. Nie. Nie chce się to poddać. Spróbuję to jeszcze dogrzać. Mam temperaturę ustawioną na 350 stopni. No niestety nie idzie. Fajnie by mi to załatwiło robotę, jakbym miał czysty otwór. Nie, nic z tego. Płytka jest bardzo gruba. Tu ją widać. I nie chcę to zastać. Zawsze zostaje coś z drugiej strony. Dlatego spróbuję to wlutować. Tak jak wylutowałem. No i jest. Przeszło na drugą stronę. Ładnie oblutowane. Troszkę to jeszcze jest brudne. Ale nie jestem pewny, czy chcę to czyścić. Ładnie by było, ale tu obok jest jakiś taki filtr. Nawinięty bardzo cienkim drocikiem. Ach, co będzie? Może nie uszkodzę. Okej, wygląda jak z fabryki. Tu obok jest ten filterek, taki filterek, transformatorek, coś w tym stylu. Tak to wygląda z drugiej strony. I właśnie, stukanie mikrofonu. To jest mikrofon, poza tym, że jest pojemnościowy, że jest typu shotgun, to jeszcze on działa na dość ciekawej zasadzie, ponieważ kapsuła w tym mikrofonie jest elementem generatora albo demodulatora, tego dokładnie nie wiem, ale działa to na takiej zasadzie, że w układzie panuje częstotliwość około 8 MHz i drgania powietrza, czyli dźwięk, powoduje zmianę pojemności tej kapsuły, a to powoduje odstrajanie albo generatora, albo odbiornika, że tak to nazwę. W każdym razie powoduje zmianę częstotliwości w torze. I te zmiany częstotliwości zamieniane są dopiero na napięcie wyjściowe. I właśnie do dostrajania tego obwodu tu jest taki transformator z ruchomym rdzeniem. To można obracać. I owe stuki, które ktoś pokazywał na YouTubie, były spowodowane tym, że coś w tym transformatorze się przesuwało. I przy poruszaniu mikrofonem stukało. A skoro ten transformator działa w tym samym torze co kapsuła, czyli też odpowiada za tą częstotliwość, to te stuki powodowały właśnie takie głuche stukanie w sygnale, takie głuche dźwięki. I rozwiązanie na to było tutaj fabrycznie, to jest jakimś klejem podklejone, widać, takim
silikonowatym. Ale rozwiązanie na to było właśnie tutaj dodanie kleju na gorąco przez tego kogoś. I tak samo tutaj podklejenie tego rdzenia. Podobno tym rdzeniem można dostroić mikrofon do maksymalnego poziomu głośności na wyjściu. Właśnie poprzez dopasowanie tych częstotliwości, ale z tego co widzę, to jest podklejone klejem. Ten rdzeń też jest zalakierowany klejem, a sam rdzeń jest wykonany z ferytu, także to jest kruche. Więc jeśli nie ma takiej potrzeby, nie polecam tym kręcić, bo bardzo łatwo to ukruszyć. A jak się ukruszy, to już po prostu podejrzewam, że pozamiatane. Trzeba było szukać takiego rdzenia, z czegoś go dobierać, bo ten transformatorek to nie jest jakiś popularny element, żeby go dostać o tak sobie w sklepie elektronicznym. Także jeśli nie ma potrzeby, lepiej tego nie ruszać. Dobrze, to mamy zlutowane, to wszystko mamy zlutowane. Jeszcze przed złożeniem zrobimy sobie test, skoro mam to podpięte. Włączam zasilanie i już widzę, że jakiś poziom jest generowany. I uwaga, teraz wyłączam mikrofon, który mam tutaj na sobie. I włączam mikrofon, który właśnie naprawialiśmy. Nie wiem jak jest z głośnością. Za chwilkę to sobie podreguluję, bo wcześniej w tym kanale miałem włączoną playlistę z muzyką z YouTube'a. Także to było dość mocno wyciszone i prawdopodobnie w tym momencie słychać mnie dużo ciszej niż z tego mikrofonu, który mam przypięty do koszulki. Ale nie chcę teraz tego ruszać i przestawiać. Mam nadzieję, że nie ma przesterów. Jak widać, sam mikrofon działa. Nie wiem, czy są jakieś trzaski, znaczy po wykresie widzę, że są. Ale może to być też spowodowane jakimś... No nie wiem, zobaczę jak to odsłucham sobie na spokojnie. Widzę też na pewno, że jakieś szumy są. No ale tak jak mówię, na spokojnie to sobie odsłucham. Widzę, że mikrofon już reaguje na mój głos, także nie wiem, czy jest w pełni sprawny, zobaczy się na odsłuchu, ale główna usterka została usunięta. Cała wada polegała na tym, że wykręciła się jedna śrubka w gnieździe XLR i to powodowało dziwne trzaski, działanie, niedziałanie mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz w miarę to działa. Ja to sobie jeszcze na spokojnie sprawdzę. Przełączam się z powrotem na mikrofon przypięty do koszulki. No i co? I nie wypnie się. Wypnie się. Dobrze. Przetrę sobie tutaj, bo jakieś paproszki się trafiły. Zastanawiam się tylko, czy tutaj jest włożona taka gąbka. Ona tu była od samego początku. Patrząc po kształcie samej tej gąbki, to chyba ona tu ma być, ale no, trudno powiedzieć.
Montujemy z powrotem siateczkę. I ta siateczka ma szef. Tutaj jest rozcięta, prawda? I w tym mikrofonie jest tak, że te otwory są po bokach. Nie wiem, czy widać. Są po bokach, a góra-dół tych otworów nie ma. I tą siateczkę też trzeba tak ustawić, żeby ten szef, to łączenie wypadło tu, gdzie nie ma otworów. Jest, weszło. Siateczka elegancko. Kapselek sobie zakręcamy. Także jakby ktoś się zastanawiał, jak to rozkręcić, bo tu z zewnątrz żadnej śrubki nie widać, to tu na końcu po prostu, tak jak odkręcamy butelkę, wykręcamy ten kapselek. Ja go normalnie odkręciłem rękami. Tak, odkręciłem rękami, tylko teraz wkręcić nie mogę. Ważne, żeby prosto trafić w gwint. Dobrze, dokręcone. Jeszcze raz sobie sprawdzimy. O, tu jest ciekawostka. Tu jest ciekawostka, bo jeden pin wyszedł mi. A to dobre. Będzie jeszcze jedno rozkręcanie. Ale to już chyba poza kamerą. Sam pin też jest wkręcany. Postaram się to pokazać z góry. Tutaj mamy odizolowane dwa piny, po których idzie plus zasilania Phantom 48V. I ten trzeci pin to jest masa. I on, patrzcie sobie tutaj, trudno to tak ocenić, ale on wystaje wyżej niż pozostałe w tym momencie. A jestem prawie pewny, że jak zaczynałem tą robotę, to były wszystkie jednakowo. I przypuszczam, że on tutaj jest wkręcony w obudowę. I jak dokręcałem tą śrubkę którąś, to ten pin się po prostu wykręcił. I teraz wystaje. Także ja już tego nagrywał nie będę, bo szkoda czasu, ale trzeba to jeszcze raz rozkręcić, odlutować to gniazdo i ten pin poprawnie ustawić. To znaczy wkręcić go tutaj, a śrubkę dokręcać trzymając, żeby on się tutaj nie wykręcił w tą stronę. Także prawdopodobnie, jeśli nie ma więcej uszkodzeń w tym mikrofonie, następne nagrania będą już zbierane tym sprzętem. Także dziękuję za uwagę. Nienaprawialny mikrofon okazał się jednak naprawialny.
No i jestem... No nie chcę mówić, że 2000 do przodu, ale... No ale tak, na pewno jestem do przodu. Mam nadzieję, że uda się ukręcić z tego lepszą jakość dźwięku. Dzisiaj ja też starałem się głośniej mówić. Mam nadzieję, że jakoś to troszkę lepiej brzmi. Wiem, że nie brzmi to jeszcze jakoś super, ale będę się starał z każdym filmem to poprawiać. Wstawię sobie gdzieś tutaj licznik i takich innych zwieszek i postaram się to redukować w następnych filmach. Także na dzisiaj dziękuję i do następnego. Cześć. Uwaga, będzie jeszcze update po napisach. Jak to mówią. Sytuacja ma się tak, rozkręciłem to i okazuje się, że jednak ten pin był w porządku. To jest ten wystający pin. On tutaj ma gwint, to jest jeden element z taką śrubą. I tutaj jest taka tulejka, coś podobne stosowane jest w iPhone'ach, czyli z zewnątrz gwint, w środku gwint. Generalnie to się wkręca tu. I w przypadku, gdy jest to wkręcone na maksa, nie dokręcałem, ale jest już do oporu, to ten pin po prostu tak sobie troszkę więcej wystaje. Widać, że tutaj ten gwint troszkę wystaje. I tak ma być.